Siemanko kochani, witam was dzisiaj z Meksyko. Dzisiaj znajdujemy się w miasteczku Akumal. Przyleciałyśmy wczoraj i tak naprawdę nasza podróż trwała aż 21 godzin, dlatego z wczoraj, oprócz tego, że wyszłyśmy na tacosa, to nie mamy nic. Ale pokażę wam w tym odcinku najfajniejsze miejscówki do snorklowania. Te miejsce też słynie z tego, że tutaj przypływają żółwie i oczywiście gdzie dobrze zjeść. Moje odcinki podzielę na miejscowości, w których będziemy się znajdować, więc żeby być na bieżąco, to koniecznie zostaw subskrypcję, dzwoneczek. A teraz co? Let's go! Pokażę wam, gdzie mieszkamy przez najbliższe 2 dni i pokażę wam w tym odcinku najlepsze miejscówki. Teraz zrobię jak w MTV Cribs, pokażę wam moją chatę, słuchajcie. Jak się wchodzi do tego loftu, to od razu macie, zobaczcie, kuchnię, lodówkę, mikrofalówkę i tak dalej. Tutaj jest taka jadalnia, powiedzmy, bo mamy tutaj stół, ogromną szafę, ogromne łóżko z powitalnym łabędziem, także tak to wygląda. Oczywiście loft macie napisany poniżej, jak się on nazywa. Loft znajduje się na strzeżonym osiedlu, słuchajcie, mamy ochroniarza i przejeżdża się tutaj przez taką meksykańską dżunglę, więc najlepiej dostać się tutaj jednak autem. No i mamy też jeszcze taki fajny taras, na którym można sobie posiedzieć wieczorem w nocy, tak jak my to zrobiłyśmy, ponieważ przyleciałyśmy w nocy, więc w sumie to tylko poszliśmy na tego tacosa i nic więcej. No i tutaj mamy jeszcze ogromną sofę i TV-xa oczywiście z wszystkimi Netflixami, YouTubami, no i klimatyzacja. No, choć pokażę wam jeszcze szybko łazienkę, bo jest tu jeszcze basen jest basen, tak. Z siłownią. Zobaczcie, jest łazienka bardzo ładna, w ogóle to jest taki bardzo nowoczesny loft. No i tak jak Paulina zaczęła mówić, na górze mamy Basen. Jest 7 basenów, ponieważ jest osiedle ogromne i są baseny na rooftopie z pięknym widokiem i jest też podobno siłownia, na którą i tak bym się nie wybrała, ale może Ania. Niestety, ale nie mam stroju do ćwiczeń, tylko boho stylówki na wyjście na miasto. A teraz lecimy, bo zaczyna się robić coraz bardziej cieplej, zbliża się godzina 10, a o 19 jest już tutaj bardzo ciemno, więc lecimy w końcu przejść się po Akumal na plażę i pokażę wam fajne miejscowy tutaj, jak również gdzie pysznie zjeść tacosy i za ile. No jak widzicie, tak wygląda jeden z 7 basenów, nikogo nie ma, każdy oczywiście pewnie jest na plaży i tutaj jest taka, słuchajcie, miejscówka, że można sobie posiedzieć i zrobić też takiego, widzicie, ogromnego grilla, więc jest to idealna w ogóle lokalizacja, jak będziecie jechać ekipą i każdy sobie weźmie po pokoju, a potem sobie robić tutaj, wiadomo, pool party. I zobaczcie, właśnie tutaj już wychodzimy do auta, a tutaj jest nasza ochrona. Szkoda, że w Polsce nie robią takich osiedli z basenami na rooftopach, normalnie z miejscami na grilla. Słuchajcie, do osiedla przynależy też prywatny beach bar, więc naprawdę godne osiedle polecenia. A my teraz naszym super Renault Clio lecimy w drogę, a wy sobie obczajcie dokładnie ten hotel, bo jest tutaj tych rooftopów 7. Zobaczcie, tak wygląda ta nasza mini dżungla. Tak to się prezentuje i w ciągu dnia wygląda to bardzo ładnie, ale w nocy wyglądało to bardzo przerażająco, ponieważ nie ma tu żadnej latarni i jest to ciemność. Ogólnie w ogóle w Meksyku jest tak, że tutaj latarni nawet na głównych drogach ekspresowych, autostradach nie ma, więc jak przyjeżdża się tutaj wieczorem, jeździ się ogólnie wieczorem, to jest tutaj masakra. Można zobaczyć, jaka jest ulica, jaka droga jest super. Więc jakbyście byli tutaj bez auta, to słuchajcie, musicie tą drogę tutaj właśnie przebyć, żeby dojść do tej głównej ulicy i do tego, żeby znaleźć przystanek autobusowy, ponieważ z tej lokalizacji do centrum jakby. Tak, do centrum, do Akumal Bay, do Akumal miasta jest około 10 minut autem, bo tutaj, słuchajcie, nie ma tak jak u nas, że sobie wyjeżdżasz na drogę, skręcasz w lewo i wbijasz się na trasę, tylko niestety zawsze masz nakaz w prawo i żeby ewentualnie jechać w lewo, no to trzeba znaleźć tu nawrotkę, a ta nawrotka czasami jest za 2 km. Tak, a ja tylko dodam, że moja Ania chciała
przyjechać tutaj busem albo autobusem i by chciała tak chodzić po tej dżungli w ciemnościach na pieszo i powiedziała mi, że nie miałaby z tym problemu, także chciałabym to zobaczyć. A few moments later. No i witam Was już oficjalnie. Pierwszy stop to oczywiście Akumal Bay. I słuchajcie, jesteśmy na plaży, gdzie jest to tak naprawdę rezerwat, więc żeby tutaj się dostać, należy opłacić oczywiście wejściówkę, żeby być na tej plaży i oczywiście lecimy na snorklowanie. Macie 4 opcje tutaj cenowe, za chwilę Wam powiem, jak to wygląda. My wzięłyśmy sobie prywatny tour, no i lecimy! Dobra, no i patrzcie, tutaj mamy 4 opcje. Spójrzcie na tą mapę. Tutaj, gdzie jest ta zielona linia brzegowa, no to tutaj możecie za darmo sobie przychodzić się chillować, kąpać, ale tutaj rybek ani żółwi nie zobaczycie. Woda sięga tutaj maksymalnie do pasa. I później mamy tutaj 3 opcje, takie 3 zony. Pierwsza zona jest tutaj taka na żółwie i ona kosztuje 600 pesos, podrożało, bo kiedyś było 500 pesos, a w ogóle kilka lat temu to było za darmo. Tylko że to jest park rezerwat, więc oczywiście wszędzie trzepią hajs. Druga opcja jest nieco droższa, 750 pesos. I trzecia opcja 850 pesos i tutaj słuchajcie, macie już guide toura, który z Wami płynie i jest to prywatna w ogóle, że tak jak my z Pauliną będziemy tylko i wyłącznie we dwie. I oczywiście 850 pesos stargowałyśmy do 800. I w tym trzecim punkcie jest właśnie rafa kolorowa, tutaj nie ma. Wjeżdżając tutaj w ogóle na tą plażę, jak się wjeżdża, jest bardzo dużo tutaj takich naganiaczy właśnie, bo jest tutaj dużo tych biur, z których możecie sobie skorzystać, tak? No i teraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak się tu wchodzi. No i w naszej najdroższej tej cenie mamy wszystko, czyli kamizelki, rurki, maski. Tutaj są też, słuchajcie, takie szafeczki, do których możecie sobie schować swoje rzeczy. Tak to wygląda właśnie. Tutaj macie swoje szafki. Tam przed wejściem jest taka budka i w tej budce dajecie depozyt. Jaki chcecie hajs, to po prostu dostajecie kłódki. Można tutaj być od rana do godziny 17. Jest tu strasznie dużo ludzi teraz, więc jest strasznie głośno. Idąc na lewo od plaży mamy taką Las Casitas miejscówkę. Tutaj są takie bardziej historyczne też miejsca, oczywiście oprócz tego, że turystyczne. Jak widzicie, tutaj mamy takie jeszcze armaty, słuchajcie, pozostałości, piękna woda. Tutaj jest troszeczkę spokojniej, ciszej, no bo jak wiecie, większość ludzi jest oczywiście tam naprawdę, tam każdy na te snorklowanie przychodzi. A tutaj tak zobaczcie, klimacik, cisza, spokój. Na samej plaży, słuchajcie, macie jedną restaurację i takie 2 beach cluby, z czego my poszliśmy na kawkę do tej restauracji i zapłaciłyśmy 48 dosłownie prawie 50 zł za 2 kawy. Także jest tutaj całkiem drogo, ale no nie ma tutaj nic. No jest to rezerwat, to wiecie, ceny trochę w górę. Na plaży są 3. Możecie zawsze wyjść poza plażę, ale tu jednak takie view fajne, no. A teraz idziemy na szybkie piwko przed naszym snorklowaniem. Na bank każdy z Was kojarzy piwo Corona Sol. To są właśnie te 2 butelki. To są takie najbardziej znane meksykańskie piwka. Ale Dos XX Modelo to są piwka bardziej takie ich lokalsowe, słuchajcie, meksykańskie i podobno najlepsze. Także my właśnie sobie zamówiłyśmy z Pauliną po takim piwku. Jest bardzo lekkie, jest to taki bardziej lager i na pewno będziemy próbowały jeszcze tego Tulum, co jest tutaj buteleczka, zobaczcie, z żółwikiem. Bo wygląda spoko, a w ogóle to tutaj oni mają wystawkę wszystkich ich meksykańskich piwek, więc mam nadzieję, że te 3 tygodnie starczy nam na spróbowanie ich wszystkich. Mówi laska, która nie lubi piwa. Enjoy! Proszę bardzo, dostaje się na starcie kamizelki. W ogóle nie można ze sobą nic wziąć, totalnie nic. Mamy tylko kamerę, z którą mamy... mam nadzieję, że się to nagra, ponieważ nie mam klapki od kamery, no ale generalnie ubieramy się, bierzemy staw i lecimy z naszym kolegą meksykańskim na tripa. Wszystko gotowe, zaczynamy naszego tripa w naszej prywatnej łodzi, także lecimy w poszukiwanie żółwi, płaszczek i innych pięknych zwierzątek.
experience za nami, jak widzieliście, było bosko. Widziałyśmy rybki, widziałyśmy rafę kolorową, widziałyśmy żółwie. W ogóle miałyśmy bliskie spotkanie z żółwiem, jak zauważyliście, po prostu główką walnął mi w kamerę. Jak widzicie, tutaj właśnie ci ludzie są z samego brzegu i tu jest woda bardzo mętna, nie polecam wam tego. Polecam wam zaś dopłacić te 20-30 zł i wziąć tą najdroższą opcję. Ten nasz guy, kolega meksykański, mówił nam, jak się nazywa ta rybka, jak nazywa się ta rafa kolorowa i on tak nas zabierał wszędzie i mówił do nas, co jest czym, więc to było mega spoko. Byłyśmy łącznie z jakieś, myślę 30, chyba 30 minut to na pewno byłyśmy w tej wodzie. Woda ogólnie, słuchajcie, ciepła, normalnie jak, nie wiem, z 20 parę stopni to miała woda, ale po tych 30 minutkach już troszeczkę chłodno się robi w tej wodzie. Dryfuje się na kole, ma się te kamizelki, bardzo zwracają uwagę na to, aby nogi nie były do dołu, tylko żeby się cały czas tak dryfowało w poziomie, żeby nie kopnąć niechcący żółwia, więc oni mega dbają tutaj o te zwierzątka, nie to co na Malediwach goniłyśmy jak dzikie kuny. Płaszczka też była super, w ogóle wszystko było super, bardzo mi się podobało. Teraz idziemy na chill out i następny trip będzie już na laguny, które pokażę wam w dalszej części tego filmu. Najważniejsza informacja, którą powinniście wiedzieć, to nie jest tak, jak ja oglądałam i przygotowałam się przed przyjazdem tutaj, o której godzinie są te żółwie i tak dalej. I w tych filmach, słuchajcie, na internecie mówią, że żółwie to są o godzinie albo 8 rano, albo 17. I od razu wam mówię, to jest nieprawda, bo te żółwie są tutaj 24 godziny na dobę. Tylko chodzi tutaj o to, że są pewne godziny, w których ludzi po prostu w wodzie jest mniej, kiedy idą, nie wiem, na lunch i tak dalej. My byłyśmy o godzinie 13 i widziałyśmy wszystko to, co miałyśmy zaplanowane i zagwarantowane w tej cenie, że to zobaczymy i to zobaczyłyśmy. I generalnie nie ma tak, że pójdziecie o 8, 9, 10 i tych żółwi nie będzie tutaj. One są tutaj po prostu zawsze. A zawsze są dlatego, że tutaj właśnie w Akumal Beach jest w wodzie trawa morska, którą się żywią. Dlatego nie ma możliwości, że ich nie spotkacie. To miejsce stało się miejscem dość turystycznym, ale ja uważam, że i tak warto było. Jeżeli zaś nie chcecie snorklować, słuchajcie, to wejście tutaj na plażę kosztuje 140 pesos i możecie sobie być tutaj do godziny od 8 do 17, oczywiście eksplorować plażę i wchodzić do tych pierwszych bojek do wody, czyli właśnie do pasa mniej więcej, ale tak jak mówię, woda jest mętna, bo jak wychodziłyśmy, no to w ogóle przez okularki wodne nic nie było widać, także najlepiej sobie wykupić ten trip, a jak nie czujecie się bezpiecznie w wodzie, w pływaniu, to nie przejmujcie się, i tak nie możecie nurkować, bo oni się tak boją o te zwierzątka, że nurkowanie jest tutaj absolutnie zakazane. Można sobie tylko dryfować na płasko. No i jak tego nie zrobicie, to będziecie żałować. Dla mnie to jest ekstra. Popływane, no to czas zjeść i teraz znajdujemy się w Taqueria Chaki, czyli zobaczcie, motywem przewodnim jest oczywiście laleczka Chaki. Knajpa ma 4,5 opinie na Google'ach i słuchajcie, wygląda całkiem obskurnie, a jak obskurnie, to znaczy, że pewnie pysznie. Z tego względu, że my z Pauliną już znamy takie miejscówki, a jadłyśmy nawet z ulicy i były to najlepsze smaki meksykańskie, no to wiemy, że trzeba zapić się albo Coca-Colą, albo tequilą. I teraz pokażę wam, jak wygląda w środku lokal. Jak widzicie, czerwone jak Coca-Cola, sponsorowane wszystko, tak? Piękny, elegancki obrus. Piękny, elegancki obrus jest, a w środku lokal wygląda tak. Zobaczcie, oczywiście pewnie tutaj jest familia Place. Nie obeszłoby się bez laleczek Chaki w środku. Mam nadzieję, że będzie jedzonko dobre. Właśnie zamówiłyśmy sobie tacosy z arrachera. To jest, słuchajcie, stek z krówki oraz ze świnką. Tak się prezentuje arrachera, tak pork. I słuchajcie, cenowo mamy tutaj 45 oraz 30 peso, czyli jak za darmo, prawda, Dziubas? No i co, Dziubas? Testujemy. Bardzo dobre. Dobre? Pokażę wam jeszcze na szybciutko. Wyszłyśmy z Pauliną na rooftop, ponieważ wróciłyśmy do naszego hotelu. I tutaj na rooftopie też mamy miejsca siedzące, łazienkę. Mamy też takie leżaczki, gdzie można sobie się pochillować. Schodki, słuchajcie, które prowadzą do takiego basenu bardziej infinity pool. Woda trochę chłodnawa, aczkolwiek właśnie zaczyna się, zobaczcie,
golden hour, właśnie się sunset, już chowa się nam słoneczko, ale tak wygląda basen numer 2 na naszym strzeżonym osiedlu, więc całkiem spoko, żeby przyjść sobie na chillerkę z rana, a później na przykład jechać na miasto. Musicie też wiedzieć, że Akumal jest bardzo małym miasteczkiem, jest tutaj bardzo, bardzo cicho i spokojnie, dlatego wszystkie restauracje i lokale, i tutaj nie ma jakby też takich klubów i imprez, więc te wszystkie lokale, które tutaj są zamykane o godzinie 21:30 max, więc tutaj bardziej cicho niż w Tulum, ale do Tulum dojdziemy w kolejnym odcinku i tam na pewno dla imprezowiczów znajdzie się dużo do roboty. A jeżeli chcecie sobie odpocząć w ciszy, no to Akumal jest właśnie idealnym takim, słuchajcie, miasteczkiem, ponieważ nie jest to miasteczko imprezowe i najlepiej sobie właśnie wziąć taki hotel wzdłuż ciągiem, co są tam przy plaży, na której dzisiaj byliśmy, ponieważ wtedy nie musicie płacić za dostęp do plaży, bo te takie fajne premium hotele mają prywatny dostęp do plaży i specjalna ochrona tam tego pilnuje, bo dzisiaj niechcący usiadłyśmy pod parasolem i nie wiedziałyśmy, że to już jest hotelowe. I chciałyśmy też iść do takiego beach baru i też tego bardzo pilnują, ponieważ jest to tylko i wyłącznie dla gości i bardzo tego pilnują. Jak się tylko już wchodzi, słuchajcie, z plaży na ten teren, posesję hotelową, która tak naprawdę jest po prostu piaskiem z leżakami, to od razu mówią no, for guest only. Dlatego fajnie jest tam, bo wtedy macie mniejsze koszta. Jesteśmy w lokalu Buena Vida, jak widzicie jest tu mega, w ogóle wchodzi się, jest piasek, są huśtawki przy barze. Jest to bardzo ogromny lokal z restauracją połączony i ma taki vibe, zobaczcie na to. The next day. Witam Was w drugim dniu w miasteczku Akumal i słuchajcie, dzisiaj postanowiłyśmy troszkę sobie połazić, ponieważ to miasteczko ma bardzo dużo fajnych, kolorowych murali i też raz w roku w czerwcu, lipcu odbywa się tutaj festiwal dla graficiarzy, dlatego jest tutaj tak bardzo dużo malunków. Wszystkie domki, restauracje są w pięknych muralach, a dzień rozpoczynamy również od śniadania w lokalnej, słuchajcie, restauracji, nazywa się La Lunita. Nasz kolega Meksykanin powiedział nam, że jest to lokalna restauracja idealna na śniadanko, jeżeli oczywiście chcecie zjeść śniadanie w stylu meksykańskim. Także chodźcie, pokażę Wam, co my teraz będziemy dobrego jeść. Zobaczcie, ja sobie zamówiłam takie owocki i tutaj można zamówić je pół litra lub litr za 45 pesos. Ja sobie wzięłam, bo miałam ochotę na coś lekkiego, a moja dziewczyna, zobaczcie, od razu normalnego. Po meksykańsku. A nie owoce. Ona, wiecie, że ona nie lubi jogurtu w Polsce. Jak słyszy w Polsce jogurt, to ma... Tymczasem w Meksyku. Przyjechała do Meksyku, jej jogurt. Byście chcieli zjeść to, co Paulinka, to się nazywa flautas i macie takich 5 rureczek pysznych, pewnie ze serem w środku. Ze serem za 70 peso. A moje owocki? Owocki 45 peso, bo to można kupić połówkę albo cały litr normalnie tego wszystkiego. A za nami robi pani smoothie, także jest głośno, ale wyglądają mega ładnie. Ogromne, świeże soczki, więc jak macie ochotę na taki soczek, no to też jest to fajna miejscówka dla Was. Bo Czemu? To, jak ktoś lubi po prostu na śniadanie zjeść lżej, bo takosy na śniadanie to ciężka sprawa. Ja po prostu potrzebowałam takiego szota witaminowego, był banan, jabłko, arbuz, papaja, posypane granolą, jogurtem. To było pyszne, fresh śniadanko. Polecam. Meksykańskie banany, pyszne. Meksykański jogurt. Wszystko było pyszne. A jak Twoje, kochanie? Meksykańska. Te murale, słuchajcie, znajdują się na wiadukcie po obu stronach, a właśnie za mną jedzie się na plażę, także radzę zrobić sobie tutaj stop, bo jak widzicie, murale są zjawiskowe i można zrobić sobie oczywiście bardzo fajną fotkę na Instagram. A jeżeli już o Instagramie mowa, to tutaj podlinkowuję Wam moje socjale
i możecie sobie zobaczyć wyróżnione relacje w skróconej wersji, jak również fotki z tego fantastycznego miejsca. Nie no, ten krokodyl to jest jakiś sztos. Słuchajcie, niesamowita kultura osobista. My robimy sobie z Pauliną zdjęcia, a wszystkie samochody przejeżdżające tędy zatrzymują się, żebyśmy mogły na spokojnie zrobić sobie fotkę. My oczywiście wszystkich kierowców puszczamy i wszyscy nam miło machają. Cudownie, wszystko. Witam Was w kolejnej niesamowitej miejscówce, jaką jest Jalku. Są to laguny, słuchajcie, woda słodka łączy się tutaj ze słoną, tworząc przepiękną lagunę, tafla wody bez, słuchajcie, prądu. I oczywiście jest to super miejsce, żeby popływać z tropikalnymi rybkami. A jest tutaj ich bardzo, bardzo dużo. Macie 3 opcje. Pierwsza za 447 peso, druga 671 i ostatnia za 1007. My wybieramy środkową, ponieważ nie posiadamy maski i płetw. Jak widzicie, w wodzie jest masa kolorowych, tropikalnych rybek i można spędzić tutaj czas oczywiście od 9 do 17. Pochillować, jest restauracja, można zjeść, a można pływać i pływać, pływać i pływać i cały czas się przypływa, słuchajcie, w takie kolejne miejscówki, gdzie są inne rodzaje rybek, także polecamy. Na wejściu, słuchajcie, macie taką mapkę z rozpiską właśnie wejść, bo jest ich tutaj kilka, żeby sobie wejść do wody. Oraz, słuchajcie, rybki są wszystkie wypisane, namalowane. Jakie są gatunki. Oprócz barakudy i stringrasa, wydaje mi się, że widziałam chyba praktycznie wszystkie. No i jest też restauracja, więc głodni tutaj nie będziecie. Jeżeli przyjdziecie tutaj na cały dzień, to właśnie tutaj jest też restauracja, więc możecie sobie wpaść na lunch. A jakby ktoś chciał tą opcję z lunchem, no to mamy tutaj takie domki właśnie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Podejrzewam jedną rodzinkę, także siedzą sobie właśnie w takim domku, piją piwko, jedzą. Też fajnie. Przy każdej takiej stacji, jak ta, gdzie możecie wejść do wody, znajdują się ratownicy z budkami, pilnują kamizelek, ponieważ brak kamizelki to mandat, więc uważajcie. I również chciałam Wam powiedzieć o 3 kolorach flagi. Jak jest zielona, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Jak jest żółta, to znaczy, że są średnie prądy, a jak jest czerwona, to jest w ogóle totalny zakaz wejścia do wody. My dzisiaj jesteśmy i wiszą żółte flagi, co oznacza, i jest to odczuwalne, te prądy w wodzie, jak również momentami będzie mętna woda. I to musicie wiedzieć, nie zdziwcie się, ale też jest tutaj fantastycznie, jak widzieliście na wideo. Także zależy to wszystko od dnia, od szczęścia i od sezonu, a my jesteśmy w szczycie sezonu, więc jest nieźle. Good vibes only. Także ja polecam.